Bardzo dzień dobry, witam z Karpacza i dupa. Dzisiaj nigdzie nie pójdziemy. Zobaczcie, jaka pogoda, leje, pada, leje, całą noc padać ma. Cały dzień znaczy się ma padać. Nic z tego nie będzie, chyba spadamy stąd w ogóle z Karpacza. Nawet nie chce nam się iść do tego kościołu Wang czy coś tam. Dzieciaki powiedziały, że się to nie interesuje. Wczorajśmy oglądali w internecie. I tata, Adaś mówi, takie tu nudy, kurde. No my nie jesteśmy jacyś tam religijni. Wcale się nie dziwię, że ich to nudzi, nie? No lasy fajne. Zastanawiamy się w ogóle co robić, kurde, bo teraz nigdzie nie pójdziemy. No bo w taką pogodę, w deszcz, no nieprzyjemna sprawa. Nie mamy takich porządnych kurtek przeciwdeszczowych, a zresztą w deszczu się do dupy chodzi. Ja nie zamierzam w deszczu chodzić. No i nie wiem, no. Nie wiem, czy to pojechać na Szklarską Porębę jeszcze. Po prostu popatrzeć na te krucze skały. Czy coś. No ma padać. Cały dzień ma padać. Nie, słuchajcie, spinkalamy stąd, bo ma cały czas padać i to jeszcze śnieg ma padać. Czekaj, weźmy to, bo tu zimnym leci. Tylko musimy poczekać, aż się odchucha samochód, bo jest masakra. Jedziemy zaporę taką zobaczyć. Patrzcie, jaki to grad pada. Normalnie grad. Zaraz może się ślisko zrobić, bo jest generalnie jest na plusie, ale wiecie jak jest. Weźmy mocniej, dmuchnijmy. Będziemy się kierować w kierunku domu już, bo to w taką pogodę to już nie połazimy. Jak ma cały dzień lać, to niestety bez sensu. No nic, trudno. No w góry to trzeba przynajmniej 2 tygodnie w jedno miejsce jechać, żeby zwiedzić, a nie tak, wiecie, latać tu, Oława i te inne sprawy. No nie da się po prostu, nie da. Na razie lecimy na tą zaporę, znalazłem, nie pamiętam jak się nazywa ta zapora i zobaczymy, może będzie ciekawie. No, patrzcie jaka pogoda. Zobaczmy do tyłu w lusterkach, czy nic nie zostało. Trzeba jechać, bo później nie zjedziemy, kurde, jeszcze. Patrzcie, co się dzieje, Armageddon! Armageddon! Armageddon normalnie. Zaraz może być blisko, cholera. Patrzcie, jak diametralnie sytuacja w górach się zmienia. Masakra normalnie. Moment i droga zasypana. Jechaliśmy w ostatniej kurma chwili. No. Dajcie spokój, panie, no kurde, leń jak cebra non stop. Byliśmy w Biedronce, aleśmy się obkupili. Gdzie Majka? Poszła. Mike poszedł. No już myślałem, że się wylało. Aleśmy się obkupili. Raport kurde energetyczny, 71% baterii mamy. W tej chwili bezczynność jest. Jest bezczynność, czyli nie ładuje się nawet kostka. Idź podłącz kostkę jeszcze do gniazdka, do tyłu, tam gdzie router, dobra? Tu lewy ciąg dalszy, no dzisiaj kurde nie pozwiedzamy niestety, więc zmierzamy w kierunku domu już tak. Znaczy nie jedziemy do domu, tylko w kierunku domu, będzie bliżej wtedy. Idziemy na tamę sobie taką, no niestety już po górach nie połazimy, żegnamy góry. Ale to nic, czekajcie, bo rondo mam. I most fajny. Czekaj, to ma pierwszeństwo oni. Czekaj, muszę się cofnąć. To jakiś stary, co to jest? Patrz, jaki fajny stary most kolejowy chyba jakiś, bo jest zamknięty, wyjęty z ruchu. A. Piękny, wielki skurczysyn. Naprawdę wielki. Stary, nieczynny most, chociaż te tory nie wyglądają jak opuszczone, nie? No. Dobra, lecimy dalej, a my jesteśmy prawie przy zaporze. Tamę. Zakaz wjazdu powyżej 3,5 tony, tak to normalnie można jechać. Jesteśmy na zaporze, na jeziorze Pilchowskim. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, kurde. Taka wielkie bydło. To w ogóle zakaz lotu nad obszarem elektrowni. Nie można perłą czy tym prezesem latać. Tam jest elektrownia. Zobaczcie, jakieś budynki. Tutaj jest awaryjne spuszczanie wody, takie kaskadowo, co mają, mówię, że takie duże schody. A tu jest zbiornik wodny. No i to wygląda tak, że jak się poziom wody podniesie, z tego co widzę, przeleje się przez ten wał,
tu i będzie spływał tam. Widzisz, Adaś? Tak wygląda na tej zasadzie. Całkowity zakaz. Zobaczcie, no leje kurde non stop, mamy już godzinę 14:15. Nie ma co, no jedziemy kurde, po prostu szukamy jakiegoś miejsca biwakowego, piknikowego, parkingu i powiem wam tak, wklepuję w mapy, czy tak jak zwykle to robię, miejsce biwakowania. Najbliższe miejsce biwakowania stąd, gdzie mi mapa 3 pokazuje, to jest 270 km. Na Dolnym Śląsku nie pokazuje mi żadnej miejscówki. Nie wiem, czy oni tu nie mają, czy po prostu mapa jest niezaktualizowana. Ale ja jeżdżąc tutaj po Dolnym Śląsku z rzadko widzę jakieś wiatki, coś tego. To jest po prostu jakaś ewenement tutaj. No nie wiem, dobra, znalazłem coś w lesie, 47 km stąd. Lecimy, zobaczymy, może się uda. Patrzcie, bardzo podobna nazwa do naszej miejscowości, ale jak tu pięknie jest, patrzcie. Tutaj chcę tak mieszkać, widok. O, to jest rzeka Bóbr. Tak, Adaś? Bóbr, tak? No. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Stanęliśmy sobie na takim parkingu, zastanawiamy się, czy noc nie walnąć, bo już mamy naprawdę dziurki w nosie jeżdżenia, chodzenia. Ale jeszcze też poszukamy. W chwili obecnej musimy zrobić sobie obiad. No, a na obiad będziemy mieć pierogi. Odsmażymy sobie pierożki. Jest słoneczny dzień, jak widzicie. Jak widzicie, zgubiliśmy deszcz, ale co chwila padało. Dopiero tu po przejechaniu, nie wiem, ze 100 km chyba od Karpacza przestało padać. No, nie wiem, czy to można coś zobaczyć, czy zwiedzać coś, ale już mi się szczerze powiedziawszy nie chce. Dzieciakom też już się nie chce. No zmęczenie po paru dniach robi swoje. Sprawdź to. No i wykrakałem, znowu zaczyna padać, zobaczcie. No i to taka pogoda w kratkę, nic nie można zrobić. Na szczęście my tutaj mamy dach. Będziemy sobie zajadać na wolnym powietrzu, że tak powiem. Widać. Pierogi wątą. Nie, mięsem. Weź te śmieci na razie z boku, połóż Adams, dobrze. No tylko, że na powietrzu to będziemy gotować godzinę czasu. Bo się nic nie chce palić, wieje cały czas. No, w środku było najlepiej, no zobacz, to nic nie grzeje. To już na wykończeniu jest. Letnia kuchnia Marcela, proszę bardzo, będziemy jeść. A jak? Chwilowo przestało dmać. Tu mamy następny pocisk. Na razie wziąłem 2 paczki, jak będzie mało, to dosmażymy więcej, co nie? Wyglądają, jakby się gotowały. No już. No to czyń honory, polewaj wszędzie. Porozlewaj. Musisz przekręcić o taki, i za to trzymać. Palcem, o tak, żeby się nie wyrzuciło. O, najlepiej tak jak teraz. Nie! Kawosz Maja. No nic nie widzę w twoim kupu. No i takie macie żarcie będzie nasze pierożki. My zawsze pierogi na wyjeździe jemy. Wtedy jedliśmy z cebulką, nie? Teraz będzie bez. No, za dużo zdobyliśmy. A, z pierogi można nawet na zimno jeść. Dobra, jemy, nie przeszkadzajcie nam, kochani. Kawka jest, pierożki będą. Smacznego, jeśli jecie. Wiecie co? Pojedliśmy, skrywamy się w aucie, bo się zimno zaczyna robić. Ja włączam, bo nie będzie widać mnie. I póki co tylko pokażę wam raport akumulatorowy. 91%. A dlatego 10 A, bo włączyłem Webasto. Uruchamia się Webasto, świeca żarowa trochę prądu żre. No i laptopa uruchomiliśmy. Będziemy sobie właśnie jeszcze coś oglądać, chilloutować się. Już koniec naszej praktycznie wyprawy. Jutro wstajemy i wracamy do domu. Ale nie kończymy jeszcze tego odcinka, bo powrót do domu może być ciekawy, tak jak wyjazd. Jak wiecie. Więc to nie jest koniec odcinka. Jeszcze coś tu się będzie działo. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Zobaczymy. Witam serdecznie z samego rana w dniu naszego wyjazdu. Zobaczcie, w końcu jest piękna pogoda. Trzeba było zostać w górach, byśmy pochodzili. Nie, już mamy dosyć, jedziemy do domu. Jemy tylko śniadanie i zapierniczamy w chatę. 300 km mamy do domu.
Zobaczcie, jak perła fajnie z tym kołem wygląda, nie? Na dachu. Jak pracował taki terenowy pojazd. No. A spaliśmy w takim oto miejscu. Zresztą widzieliście wczoraj. Las, blisko Eska, słuchać hałasuje. Ale spało się zacnie, ciepło, było cicho. Jedziemy w chatę. Proszę bardzo, nasze śniadanko. Tutaj będzie tak, pili. Rybka na raz, lisnerka. Czemu ja lisnera wziąłem? Kuźwa, w dupę jedna mnie. No dobra, może być lisnera. W sosie słodko-pikantnym. Do tego popiję sobie ciepłą zupką chińską, kawa. Zupki chińskie. My uwielbiamy zupeczki chińskie z samego rana. A jak ktoś to przeszkadza i ktoś mi wyśmiewa, że jem zupki chińskie, najprawdopodobniej nawet takie danie potrafi spierlić, jak to się mówi. Dobra, co my tu mamy? Tonę śmieci. Bułeczka poranna z ziarenkami. O, jeszcze nawet świeża. Zaraz zajemy zupeczkę, kawkę. Jemy i wsiadamy w auto i... No, co? Chciałem już mówić, że zaraz ktoś będzie narzekał. O Jezu, ty dajesz dzieciom jakieś zupki chińskie. A daję, bo chcą, to jedzą, proste. Ale ty taki niezdrowy, bo to wiesz Adam, bo to wszyscy, to wiesz, wszyscy korzonki wpierdzielają, wiesz, wszyscy listeczki, sałatki wpierdzielają, nie? Wiesz jak to jest, nie? Wszyscy są zdrowi, fit i w ogóle, nie? No. Przestańcie pieprzyć, ludzie, kurczę, wpieprzacie nie takie rzeczy, Oczajniczek nas woła. A poza tym, robię co chcę, a nie to co wy chcecie. Haha! I taka jest różnica. Wy byście chcieli, a niektórzy nie mogą, bo macie kapo nad sobą. Ha! Ale powiedziałem ładnie. O, proszę bardzo. Instrukcję pokazuje, jak się robi zupkę chińską. Schowajmy to do auta, bo tam cieplej. O. Teraz mieszamy. Rzucam folicę, żeby ładnie się wylało z tego, bo tego nie można wycisnąć. Taki instruktaż dla tych, co by chcieli, a nie mogą, a jęczą w komentarzach. Dobra, i wszyscy ci malkontenci, którzy narzekają na to, co robię, mam do was dobrą radę. Bądźcie sobą. Ja wiem, że niektórzy by chcieli, ale się boją i przez to, że nie mogą, wywołuje u nich to agresję w moją stronę. To jest po prostu czysta zazdrość, zawiść i tyle. Bądźcie sobą, róbcie co chcecie i nigdy nie słuchajcie innych osób. Ja wiem, że jest pełno pantofli. W drugą stronę też to działa, są pantofle męskie i damskie, także no, sami wybraliście sobie taki los. Sami wybraliście sobie taką połówkę, która was trzyma i nie pozwala wam czegoś robić. Trudno, no takie jest życie, wasz wolny wybór. Skoro lubicie chodzić pod podkulonym ogonkiem, no to chodźcie. Ja tak nie mam. Ja jestem sobą, zawsze byłem sobą. Choć powiem, że no, jakiś czas temu skręciłem i zacząłem słuchać też ludzi. Zacząłem troszeczkę tak patrzeć nie dla siebie, nie mylić to z samolubnością, bo to nie jest to. Tylko zacząłem patrzeć tak na okrągło też na ludzi, na to co powiedzą i w ogóle jakieś planowania. Nie, koniec z tym. Muszę wrócić do korzeni, robić to co chcę robić to co ja chcę robić, a nie po to, żeby przypodobać się ludziom, bo to jest najgorsze co można zrobić właśnie dla siebie. Dobrze, my to gadu, a trzeba zjeść lisnerka, rybkę na raz. Jeżeli komuś nie pasuje to co powiedziałem, jest wiele innych kanałów. Zapraszam na inne kanały pozerskie. Na kanały, którzy żyją pozerzy, udając, że robią to, co robią, udają, że mają jakąś pasję, a wszystko jest dla kasy, współprac i tych innych pierdół. Ja owszem współpracuję, ale to jest integralna część mojej pasji. Ja po prostu to, co współpracuję z jakimiś firmami, z jakimiś rzeczami, ja to po prostu używam. Już to mówiłem raz i powtarzać się nie będę. Dobrze, zjedzmy tą rybkę na raz, żeby nie uwalić stołu. Ale miks, patrz, Adaś. Zupka chińska, produkowana w Radomiu. Smacznego, kochani, życzę wam. Tak, kochani widzowie, moi ulubieni widzowie. Wiem, że komuś się to nie podoba, ale ten ktoś ma problemy ze sobą, jak tak twierdzi. Smacznego życzę wam. Myjemy śniadanko, widzimy się później. Auto spakowane. Częściowo, tak, tutaj to sobie pojedzie. Mój zbity telefonik. Tu. No a to spod szybia, Adaś. No tu. Już to tak nie może leżeć. Rzuć tutaj na tył, na materac. No i zaraz lecimy. 300 km. Szybko poleci. To drogie dzieci. Tu nie widać go. No i co?
nadszedł ten czas, że jedziemy do domu. Do Białej Mewy. Białej Mewy, tak. Oni już się cieszą, bo... No też się cieszę, powiem wam tak, poza domem. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Się pierdzielać. Trochę bliżej. O! Wszędzie w domu, ale w domu najlepiej. A zapomniałem wam powiedzieć, raport energetyczny. Już trochę przejechaliśmy, jest 74%. Pokaż Tosieńko, widać o tym połamanym wyświetlaczu. 74%, także jak widzicie, energii nam nie zabrakło. Jeżeli się jeździ samochodem, panel solarny użyłem tylko tak, żeby sprawdzić, czy działa. Jeszcze dokładnie go tak nie pokazywałem wam. Pokażę wam go dokładniej w późniejszych materiałach, jak będzie już wykorzystywany w pełni. Nie był potrzebny solar. Jak się tak jeździ często, przemieszcza codziennie, no to jak widzicie, samo doładowanie akumulatora w zupełności wystarcza. Używaliśmy laptopa, oświetlenia, ogrzewania, ładowanie telefonów, kamer. No i dajemy radę, nie ma z tym żadnego problemu. No, także no tak to wygląda energetycznie. Akumulator LiFo PO4 naprawdę jest po prostu przekozak. Jeżeli chcecie go kupić sobie, to oczywiście zostawię link wam w opisie filmu, tam macie jakiś rabacik. Polecam szczerze, no używam cały czas, możecie sobie pośledzić moje poczynania z nim. Cały czas mówię właśnie ten raport energetyczny, jak to wygląda. Świetna sprawa, ja jestem zadowolony mega, kurde. I zobaczcie, tyle jeżdżę, dopiero mam czwarty cykl, który to jest? Czwarty cykl ładowania za mną. Zostało mi jeszcze jakieś około 2996 cykli ładowania, na co mi przy moim stylu jeździe starczy mi na 20 lat ciągłego użytkowania tego akumulatora. No i dotarliśmy, słuchajcie, kochani, bez przeszkód, z jednego przełożenia te 320 km przejechaliśmy. Zobaczcie, mamy, nie widać, na dole 360 km, bo się przekręci licznik, powinno być 1360 minus 50, bo miałem nakręcone, jak żeśmy wyjeżdżali, czyli około 1300 km zrobiliśmy, jeżdżąc po Dolnym Śląsku i nie tylko. I to by było na tyle. Zniszczenia jakie mamy, zniszczony telefon, zniszczona opona jedna, w efekcie straciłem 200 zł za oponę, 200 zł za wymianę, stracę kolejne 250 za wymianę opony i wymianę generalnie, czyli w plecy jakieś jestem 650 plus jakieś 1000 zł za telefon. No, na razie zostanie taki połamany, bo kasy na nowy telefon niestety nie mam i tak musi być. Więc takie zniszczenia, ale wrażenia bezcenne. Oława, bajka, piękne muzeum, drugie muzeum, świat według kiepskich, fajna sprawa. Także myślę, wydaje mi się, że wam się podobało. Dobra, widzimy się w kolejnych wojażach. Trzymajcie się. Sayonara di bambino.